Cześć! Było Free, był Paul Kossoff. Dzisiaj czas na trzeci element układanki. Bad Company. Byli angielską kapelą, która koncertowała niemal wyłącznie w Ameryce. Ich debiutancki album trafił na sam szczyt listy Billboard. Sztuczka, która wcześniej udała się tylko jednym Brytyjczykom – Beatlesom. Podczas drugiej trasy po Stanach zapełniali już największe sale w kraju. Jakim cudem udało im się tak szybko podbić Amerykę? Co mieli do łysych i czemu uciekli z Anglii? Co z ich historią mają wspólnego westerny i czarny pas w karate oraz ile limuzyn potrzeba, żeby zawieźć na koncert 4 muzyków? Odpowiedzi już teraz w nowym odcinku Muzycznego Subiektywu. Zapraszam na przygodę w złym towarzystwie. Zacząć wypada od stwierdzenia, że towarzystwo nie było wcale takie złe. Ba, wielu dziennikarzy, patrząc na skład, od razu okrzyknęło nowy zespół supergrupą. I może na potrzeby tego czy przyszłych odcinków wyjaśnię, jak ja ten termin rozumiem. Dla mnie supergrupa to po prostu zespół stworzony przez znanych muzyków, wokalistów i instrumentalistów, którzy wcześniej zdobyli już sławę w innych zespołach lub jako soliści. Oczywiście media lubią przesadzać i szafować tym określeniem bez względu na to, czy ma faktyczne pokrycie w rzeczywistości. Nieraz też bywa tak, że mimo miana supergrupy kapela osiąga niewiele lub zgoła nic i wtedy mówi się o zawiedzionych oczekiwaniach. Jednak Bad Company z pewnością to nie dotyczy, bo kto jak to, ale oni to sukces na pewno osiągnęli. No dobra, ale do rzeczy, bo wciąż nie wiemy, kto wszedł w skład tego na pozór złego towarzycha. No, panów było 4, w najbardziej klasycznym rockowym układzie, czyli wokal, gitara, bas i perkusja. Połowę z nich tworzyli członkowie zespołu Free, o którym opowiadałem już w jednym z poprzednich odcinków Muzycznego Subiektywu. Gorąco zachęcam do nadrobienia zaległości. Paul Rodgers za mikrofonem, Simon Kirke na perkusji. Obowiązki gitarzysty przyjął Mick Ralphs, wcześniej członek grupy Mott the Hoople, a za czterostrunowca chwycił Boz Barrel, mający ze sobą m.in. czas spędzony w King Crimson. Z takim zapleczem trudno się dziwić, że muzycy zostali ochrzczeni mianem supergrupy. Pytanie jednak, skąd w ogóle wziął się pomysł na taką kapelę? Chłopaki z Free znali się z Mickiem Ralphsem dzięki wspólnej wytwórni Island Records, która w przeszłości wysyłała ich parokrotnie razem w trasy koncertowe. Po pierwszym rozpadzie Free w 1971 roku Paul Rodgers założył 3-osobowe Peace i wtedy to Mott the Hoople zabrali ich ze sobą w trasę jako support. Wokalista dobrze się z nimi dogadywał, czasem dołączał do nich na scenie i ponoć sam Ian Hunter, lider Mott the Hoople, zamierzał mu zaproponować, by dołączył do kapeli jako główny wokalista, a on zajmie się tylko klawiszami i chórkami. Ale reszta grupy zaoponowała, uważając, że to Hunter jest znakiem rozpoznawczym Mott. Jakby nie było, Rodgers zaprzyjaźnił się w tym okresie, zwłaszcza z Mickiem Ralphsem, bo jak wspomina, obaj byli na podobnym etapie. Nie do końca wiedzieli, co dalej z ich karierami, ale obaj myśleli o jakichś zmianach. I ta znajomość zaowocowała również wymienianiem się pomysłami na numery i pogrywaniem w garderobach, bez konkretnych deklaracji, ale ziarno zostało zasiane. Gdy Free rozpadło się po raz drugi, w połowie 1973, tym razem już na dobre, Rodgers zaczął rozważać współpracę z Ralphsem na poważnie. Wprawdzie jeszcze w lipcu dostał propozycję dołączenia do Deep Purple w miejsce Iana Gillana, ale ostatecznie z oferty nie skorzystał, wciąż jeszcze łudząc się, że uda się stworzyć kolejne wcielenie Free. Poprosił o czas do namysłu, ale purpurowych ten czas gonił, zdecydowali się więc ostatecznie zaangażować Davida Coverdale'a. Jednocześnie Mick Ralphs w sierpniu opuścił Mott the Hoople. Dziwna decyzja, wydawać by się mogło, zważywszy, że Mott byli akurat na fali, dorobiwszy się w zeszłym roku hitu All the Young Dudes i dopiero co wydawszy nowy album z 2 kolejnymi przebojami All the Way from Memphis i Hunaluchi Boogie. Ale w sercu Micka płonęła miłość do nieco ostrzejszej muzyki, prostszej, mniej wystylizowanej, a bardziej przyziemnej, mocniej osadzonej w bluesie i hard rocku niż glamowe propozycje macierzystego zespołu. Mając już kilka numerów gotowych i wiedząc, że Paul również pogroby taką muzykę, zaczął odwiedzać Rodgersa częściej w jego domu w Guildford, w hrabstwie Surrey, jakieś 40 km od Londynu. I w końcu muzycy postanowili rozkręcić wspólny projekt. Trzeba oddać Mickowi, że był wobec Mott the Hoople lojalny i tak naprawdę czekał, aż skończył promować najnowszy album, trasą po Stanach i dopiero wtedy odszedł. A Rodgers cierpliwie na niego czekał.
Jak to w takich chwilach bywa, wszystko zaczęło się idealnie zgrywać. Akurat z 4-miesięcznych wakacji w Brazylii wrócił Simon Kirk i zadzwonił do Paula z pytaniem, co się działo, jak go nie było. Zamiast strzępić sobie język, Rogers zaprosił go do siebie i tak 3/4 składu było skompletowane. Co więcej, nie chcąc powtarzać błędów popełnianych przez Free, muzycy od początku zdecydowali, że muszą mieć konkretnego menadżera, który pomoże spełnić ich marzenia. A marzyli o zespole, który będzie wypełniał stadiony, będzie naprawdę wielki. Najlepiej od chwili powstania i to wielki w Ameryce, bo to ona od początku była ich głównym celem. No a trudno było w całej branży o kogoś bardziej konkretnego niż Peter Grant, menadżer Led Zeppelin. Rogers dostał numery na niego od Clive'a Coulsona, dawnego tour managera Free i wykonał telefon. Grant to był człowiek instytucja i do dzisiaj jest owiany legendą. Z pewnością zasługuje na osobny odcinek Musu, więc teraz tylko krótko. To był facet, którego nie bez przesady określano piątym Zeppelinem. To on był w dużym stopniu odpowiedzialny za sukces słynnego kwartetu, ale przede wszystkim za świetne umowy i imponujące zyski z koncertów. W branży, której smutną codziennością było dojenie muzyków i spijanie śmietanki przez wytwórnie płytowe oraz promotorów koncertowych, Grant potrafił zapewnić Zeppelinom warunki, o jakich innym zespołom się nie śniło. Niemały w tym udział miał jego wygląd i temperament. Gość miał ze 2 metry wzrostu, ważył ze 130 kg, a w kontaktach biznesowych nieraz zachowywał się jak zapaśnik i bramkarz, które to zajęcia miał w swoim portfolio, a czasem wręcz jak mafiozo. Bez względu na metody, z pewnością był skuteczny i mógł pomóc. Grant przyjął zaproszenie Rogersa do Guilford, ale na próbie się nie pojawił, a przynajmniej tak się muzykom wydawało. Peter wszedł dopiero gdy kończyli, a gdy chcieli zademonstrować mu swoje numery, powstrzymał ich mówiąc, że nie ma potrzeby. Okazało się, że aby ich nie stresować, siedział przez dłuższy czas w swoim Porsche, palił cygaro i słuchał, a to co usłyszał zachęciło go do współpracy. Jak wspomina Rogers, Grant powiedział: wy róbcie muzykę, ja zajmę się całą resztą. I uścisnęli sobie dłonie, co w przypadku Petera znaczyło więcej niż 1000-stronicowa umowa. Grupa musiała się oczywiście jakoś nazywać. I tutaj istnieją dwie wersje, w jaki sposób muzycy doszli do nazwy Bad Company. Według tej najbardziej popularnej, którą można wszędzie praktycznie spotkać, Rogersa zainspirował tytuł westernu o XIX-wiecznych banditach z Jeffem Bridgesem w roli głównej, nakręconego w 1972 roku. Biorąc pod uwagę treść piosenki, którą wokalista zaczął komponować jeszcze przed powstaniem zespołu i którą nazwał Bad Company, wydaje się to bardzo prawdopodobne, bo to piosenka o właśnie takich banditach, rewolwerowcach. Rzecz w tym, iż według drugiej wersji opowiedzianej w jednym wywiadzie przez samego Rogersa, wokalista nigdy filmu nie widział, co najwyżej reklamującego plakaty, zaś nazwę pamiętał jeszcze z czasów dzieciństwa, ze starej wiktoriańskiej książki, w której na jednym obrazku przedstawieni byli dwaj chłopcy. Jeden elegancko ubrany, pochodzący z tak zwanego dobrego domu, a drugi w typie takiego dickensowskiego ulicznika. Podpis pod obrazkiem głosił Beware of Bad Company, czyli strzeż się złego towarzystwa. No, być może w wyobraźni Rogersa połączyły się oba te tropy. W każdym razie po jakimś czasie, podczas rozmowy z Ralphsem przez telefon, wokalista powiedział mu, nad jakim utworem pracuje, a ten, przynajmniej według legendy, w pierwszym odruchu upuścił słuchawkę z wrażenia, potem podniósł ją i podjarany wykrzyczał: tak właśnie nazwiemy zespół. Paul starał się wyjaśnić, że to tylko tytuł piosenki, nad którą siedzi, ale Mick zapalił się już do tej idei. Nie, nazwiemy tak też kapelę. To jest to. Jak wspomina Simon Kirk, trudno o gościa bardziej różniącego się od Paula Kossofa niż Mick Ralphs, co zarówno on, jak i Rogers przyjęli z ulgą. Mieli dosyć muzycznych geniuszy, drugim we Free był Andy Fraser, z którymi trudno się dogadać lub współpracować ze względu na ich wybujałe ego lub nadwrażliwość i zmagania z samym sobą, albo wszystko naraz. Mick wprawdzie lubił wypić, ale był też bardzo pogodny, wesoły, lubił żartować i przy nim Rogers otworzył się i wyszedł ze skorupy, do której się schował pod koniec istnienia Free. Co ciekawe, do samej nazwy nie był przekonany ani Peter Grant, ani wytwórnia. Ale Rogers był już doświadczony w stawianiu na swoim. Za czasów Free również chciano przeforsować zmianę nazwy na Heavy Metal Kids, ale zespół wtedy twardo zaoponował. Teraz też postanowili bronić swego, a widząc ich determinację, menadżer stanął po ich stronie i było po sprawie. Najdłużej trwały poszukiwania odpowiedniego basisty. Muzykom zależało, żeby była to osoba nie tylko kompetentna, ale również taka, na której można polegać, z którą dobrze się będą dogadywać i która będzie odpowiednio wyglądać.
Jeśli przypomina Wam to trochę casting, trzeba przyznać, że coś w tym było. No ale w końcu chcieli skompletować skład do podbicia Ameryki. Dlatego na przykład, gdy do Guilford przyjechał pociągiem jeden z kandydatów do tej roli i okazało się, że facet jest kompletnie łysy, muzycy nawet z nim nie gadali, tylko z piskiem opon odjechali ze stacji. Według wspomnień Simona Kirka sporządzili listę 16 basistów, których chcieli przesłuchać. Na samym końcu był Raymond Boss Barrel, który wcześniej grał m.in. w King Crimson. Pozostała trójka nie trawiła tego zespołu, była więc uprzedzona i do samego muzyka. Ale że zaczynało brakować im innych opcji, zaprosili go na spotkanie. Barrel nie był żadnym nowicjuszem. Zaczynał swoją karierę jako wokalista jazzowy, grał też trochę na gitarze i zanim dołączył do Crimson, miał na koncie sporo nagranych singli. A na jednym z nich, I Shall Be Released, Boba Dylana z Down in the Flood na stronie B, wspierali go w studiu, uwaga, Jon Lord, Ian Pace i Ritchie Blackmore z Deep Purple. Ponoć był też rozważany przez moment w roku 1965 na miejsce Rogera Daltrey'a w The Who. Na basie nie grał wprawdzie długo, bo do Crimsonów dołączył jako wokalista, ale ich lider i gitarzysta Robert Fripp stwierdził, że nauczy go gry na tym instrumencie i tak pójdzie szybciej niż poszukiwania odpowiedniego basisty. A gdy na przesłuchaniu do Bad Company okazało się, że Boss nie musi się uczyć akordów, tylko po prostu powiedział: grajcie, ja się odnajdę, pozostali muzycy musieli szybko zrewidować swoje nastawienie. Już w pełnym składzie Bad Company ruszyli z kopyta z próbami, przez całą jesień ogrywając materiał na debiutancki album. Nagle w listopadzie pojawiła się nieoczekiwana propozycja. Led Zeppelin, którzy mieli pracować nad nowym albumem w posiadłości Hadley Grange, tej samej, w której uprzednio rejestrowali m.in. fantastyczną czwartą płytę, musieli nieoczekiwanie zrobić sobie przerwę i miejsce było na jakiś czas do wzięcia. Oficjalnym powodem była grypa Johna Paula Jonesa, ich basisty, ale po latach okazało się, że muzyk tak naprawdę rozważał w tym czasie odejście z grupy. W każdym razie Peter Grant zaproponował Bad Company, że mogą pojechać do Hadley Grange i jeśli się sprężą, no to może uda się nagrać trochę ścieżek. Muzycy skwapliwie skorzystali z okazji, zwłaszcza że na miejscu wszystko czekało, łącznie z mobilnym studiem nagraniowym Ronniego Lane'a z The Faces oraz rozstawioną perkusją Johna Bonhama. A sprężyli się tak, że w ledwie 10 dni nagrali całą płytę, którą Paul Rodgers do dziś uważa za ich najmocniejszy album. Podekscytowanym muzykom nie przeszkadzał zbytnio nawet fakt, że posiadłość była ponoć nawiedzona. I pewnie dlatego tak bardzo podobała się Jimmy'emu Page'owi z Led Zeppelin. Jak twierdzą, sami byli świadkami różnych dziwnych, niewytłumaczalnych zjawisk i to na trzeźwo, jak zarzeka się Rodgers. Trudno o lepsze otwarcie płyty niż numer taki jak Can't Get Enough. Zanim jednak polecą pierwsze dźwięki, słychać odliczanie perkusisty. A to dlatego, że muzycy nagrywali go na setkę, ale ze sprzętem rozstawionym w różnych pomieszczeniach. Boss siedział w kotłowni, Simon w holu, a Mick w salonie. Więc żeby równo zacząć, Kirk musiał dać sygnał. A potem wchodzą z krótkim wyprzedzeniem bębny, a zaraz potem ten chwacki riff, który od razu winduje poprzeczkę. To był numer, który Mick Ralphs napisał jeszcze w czasach Mod the Hoople i zaprezentował Ianowi Hunterowi, ale ten go odrzucił, nie potrafiąc do niego zaśpiewać. No cóż, Rodgers nie ma z tym problemu i robi to perfekcyjnie. Nic dziwnego, że numer do dziś brzmi porywająco i trudno się przy nim nie bujać. Następujący po nim Rocksteady wciąga hipnotycznym riffem, nad którym ściele się wspaniały głos Rodgersa. Mimo że nie wydany na singlu, i tak był chętnie puszczany w radiu, podobnie jak kolejny na płycie Ready for Love. Ta piosenka, chociaż autorstwa Ralphsa, jest tak naprawdę coverem. Była już wcześniej nagrana przez Mod the Hoople na płycie All the Young Dudes. Rodgersowi tak się jednak podobała, że powiedział: walić to, nagramy to jeszcze raz. Co też uczynili i bardzo dobrze, bo wykonanie Bad Company z pewnością tamtą wersję przebija. Co ciekawe, na oryginale śpiewał Mick Ralphs, nie Ian Hunter, bo znowu piosenka była poza jego zasięgiem wokalnym, dzięki czemu, jak stwierdzali niektórzy recenzenci, tym łatwiej było Rodgersowi zabłysnąć w nowej wersji. Spokojne Don't Let Me Down, kończące pierwszą stronę czarnego winyla, czaruje stylową solówką Ralphsa, kobiecymi chórkami, ale też saksofonem, na którym udziela się Mel Collins, kolega Bozza Barrela z czasów King Crimson i jeden z najpopularniejszych muzyków sesyjnych w muzyce rockowej. Chyba łatwiej byłoby wymienić, z kim nie grał, niż z kim współpracował. Druga strona płyty zaczyna się prawdziwym killerem i w opinii zarówno mojej, jak i wielu innych fanów najlepszym numerem w całym dorobku Bad Company, od którego grupa wzięła zresztą swoją nazwę. Wbrew pozorom,
To nie jest żaden soczysty, chwytliwy kawałek o dziewczynach, tylko poważna, klimatyczna pieśń o wyjętych spod prawa, z niepokojącymi dźwiękami pianina i zawodzącą gitarą w zwrotkach, stanowiącymi idealne tło dla wokalu Paula. Do tego mamy mocny, skontrastowany z tą umiejętnie budowaną atmosferą niesamowitości refren, który wprost stawia włosy na karku. No, coś wspaniałego. A jeszcze jest tam taki smaczek gitarowy w drugiej zwrotce, tuż po słowach Six Gun Sound. Zawsze na niego czekam. I na wyjątkowy klimat tego hymnu duży wpływ miał też z pewnością nietypowy pomysł inżyniera dźwięku, Rona Nevisona, który rozstawił mikrofony nocą na trawniku przed posiadłością i namówił Rogersa, by nagrał wokale w takim otoczeniu. Była akurat pełnia. Ron stwierdził, że wykorzystają atmosferę. I tak zrobili. Jak wspomina Rogers, była to klimatyczna, wręcz magiczna chwila, a jeśli się dobrze wsłuchać w końcówkę utworu, to ponoć można usłyszeć powiewy wiatru, które zebrał mikrofon. No, dla mnie czad. I w ten sam sposób zarejestrowali jeszcze śpiew do kolejnej perełki, zamykającego całą płytę akustycznego Seagull. Na krążku znajdują się dodatkowo wolne, posuwiste The Way I Choose, wzbogacone o dęciaki oraz wydane na drugim singlu Moving On, które dotarło do miejsca 19. Mocniejsze, rytmiczne, ostrzej zaśpiewane przez Rogersa z fajnie ciągnącą do przodu sekcją rytmiczną. Album miał też świetną produkcję, za którą odpowiadał sam zespół. Podejście, które zaprowadziło nieraz wiele kapel na manowce. Tutaj sprawdziło się idealnie i sprawdzało na kolejnych płytach. Od początku widać było, że zespół doskonale wie, czego chce i jak to osiągnąć. Było to proste, mocne granie, czarno na białym, zupełnie jak okładka albumu, totalnie odstająca od często ekstrawaganckich pomysłów z tego okresu. Wydanie albumu przesunęło się o kilka miesięcy ze względów prawnych, ale ostatecznie się udało. Wpierw światło dzienne ujrzał singiel Can't Get Enough, docierając w Stanach odpowiednio do 5. miejsca na gorącej setce Billboardu i do 1. na liście Top 100, drugiego wpływowego wówczas magazynu Cashbox, zaś w Zjednoczonym Królestwie do miejsca 15. Cały longplay został wydany na Wyspach przez Island Records 24 maja 1974, a 15 czerwca w Stanach przez wytwórnię Swansong, należącą do Led Zeppelin. Był to nie tylko debiut zespołu, ale i nowego biznesu Zeppelinów, który wiele osób z branży uważało za podobną fanaberię co założone przez Beatlesów Apple. Sukces albumu musiał zapewne zamknąć usta wszystkim niedowiarkom, ponieważ płyta doszła do 1. miejsca na liście Billboard 200 w Stanach i do 3. w Wielkiej Brytanii. Muzycy wsparli oczywiście album koncertami. Wpierw kilkoma rozgrzewkowymi na Starym Kontynencie, 4 we frankfurckim Zoom Club, upamiętnionym w tym mniej więcej okresie przez Budgie na płycie In For The Kill, oraz 2 w Szwajcarii. Potem 9 w Anglii, a wreszcie całą serią występów w Stanach. Jak wspomina perkusista, zaczynali w małych klubach, ale w Stanach od razu zaczęli grać w poważnych salach, a już rok później marzenie się spełniło. Zapełniali największe sale w kraju i stadiony. Duża zasługa w tym oczywiście Petera Granta, który postanowił zaatakować Amerykę z wszystkich dostępnych dział i od razu wcisnąć zespół na duże sceny. Na promocję przeznaczono naprawdę kupę szmalu i w całych Stanach pojawiły się tysiące plakatów informujących o koncertach, a także ogromne billboardy z pytaniem Does your mama know you've been keeping bad company? Czyli czy twoja mama wie, że obracasz się w złym towarzystwie? Do tego doszły reklamy w radiu i prasie, a jednocześnie skąpo udzielane wywiady, mające budować wokół zespołu klimat podobnej tajemniczości i niedostępności, jaką Grant wykreował w przypadku Zeppelinów. Inwestycja zdecydowanie się opłaciła. Na przedostatnim koncercie pierwszej amerykańskiej trasy 10 września w Bostonie zespół szykował się już do wyjścia na scenę, gdy w garderobie pojawił się zwalisty menadżer i zabronił im wyjścia na scenę. Powiedział, że publika może poczekać. Miał dla nich coś ważniejszego. Zdziwieni, ale i nieco przestraszeni, bo z Grantem nigdy nie było wiadomo, czego się spodziewać, posłusznie przeszli do drugiego pomieszczenia, gdzie stał stół przykryty białym prześcieradłem. Grant ściągnął je szybko i muzycy zobaczyli 4 złote płyty za swój debiutancki album, który na chwilę obecną okrył się już w samych Stanach 5-krotnie platyną za sprzedanych 5 milionów sztuk. Menadżer nie krył wzruszenia, pogratulował im krótko, a potem wygonił na scenę, każąc dać czadu. Nie żeby mieli inne plany, zwłaszcza po takiej motywacji. Na to, że Ameryka tak chętnie łyknęła Bad Company, złożyło się oczywiście więcej powodów niż tylko przebojowy album i promocyjne zagrania Petera Granta. Zespół oczywiście dowoził również na koncertach, które
jak na scenicznych wyjadaczy przystało, były żywiołowe, energetyczne, a jednocześnie pozbawione nadmiernej pompatyczności. Muzyka Bad Company nigdy nie była nadmiernie wyrafinowana, leżała na przeciwnym biegunie niż starania popularnych wówczas gigantów rocka progresywnego w stylu Genesis, Yes czy Emerson, Lake and Palmer. Była prosta, mocno osadzona w blues rockowych klimatach, z równie prostymi przekazami, traktowała głównie o sprawach damsko-męskich albo o prostych życiowych prawdach lub przyjemnościach. W tym kontekście była idealnym antidotum na często przekombinowane aranżacyjnie lub nadmiernie wydumane tekstowo wysiłki ambitniejszych zespołów. Podobnie jak to zadanie świetnie spełniała powstająca w tym samym czasie na rodzimym amerykańskim gruncie muzyka Lynyrd Skynyrd. Okej, to się nie musi wszystkim podobać, jasne, można im zarzucać, że tworzyli muzykę prostą, mało wyszukaną, ale po pierwsze, stworzyć krótką, przebojową piosenkę wcale nie jest łatwiej niż wielowątkową, a mało chwytliwą suite. A po drugie, gdyby istniała wyłącznie muzyka ambitna i dla koneserów, byłoby zwyczajnie nudno i jednowymiarowo. Utwory Bad Company, moim zdaniem, świetnie spełniają podstawową rolę muzyki rockowej, czy w ogóle rozrywkowej. Gwarantują po prostu dobrą, bezpretensjonalną zabawę. Pozwalają się dobrze poczuć, wyluzować i po prostu cieszyć się życiem. Są idealne do poskakania na koncercie, do wspólnego pośpiewania, czy do prucia autem przez niezmierzone połacie Ameryki. I to jest również powód ich wielkiej popularności. W kraju, który dopiero wychodził z wojny w Wietnamie, a traumę po niej musiał jeszcze leczyć długie lata, który był umęczony wewnętrznymi konfliktami, taka muzyka była po prostu chętnie witanym powiewem optymizmu i pozytywnych wibracji. Bad Company idealnie też wykorzystywali amerykańską mitologię, albo może po prostu sami chętnie tymi mitami żyli. No bo musimy pamiętać, że dla dzieciaków dorastających w mało kolorowej rzeczywistości powojennej Europy, Ameryka i to, co się z nią kojarzyło, wielkie przestrzenie, nieposkromiona wolność, stada mustangów i kowboje, tysiące mil autostrad, ale też wielkie skupiska drapaczy chmur, nowoczesne metropolie, niezwykłe kariery i życie w luksusie, obrazy podkręcane przez hollywoodzkie filmy i komiksy, to wszystko działało niesamowicie na dziecięcą czy młodzieńczą wyobraźnię. Łatwo było się w tym zakochać i tego pożądać. Bad Company już samą swoją nazwą i tytułowym numerem z debiutanckiego albumu silnie oddziaływali na zbiorową wyobraźnię, a Ameryka kocha opowieści o buntowniczych duszach, o rebeliantach, o niepokornych outsiderach, o wyjętych spod prawa. Uwielbia mity rewolwerowców z Dzikiego Zachodu w stylu Jesse'ego Jamesa czy Billego Kida, przestępców w typie Johna Dillingera czy Bonnie i Clyde'a. Do tego rodzaj pozy, jaką przyjmowali. Prostych chłopaków, lubiących raczej zwykłe ciuchy, żadne rockowe ekstrawagancje, za to chętnie noszących kowbojskie buty i kapelusze. W dodatku całkiem, a zdaniem niektórych nawet diablo przystojnych, to się po prostu podobało. W połączeniu z prostym, często takim dość macho przekazem, stanowiło to taką urokliwą mieszankę, z którą jedni się utożsamiali, inni jej pożądali, ale generalnie między zespołem a publicznością szybko wytworzyła się silna emocjonalna więź. Nie wypominano im, że są brytolami, widziano w nich takich swojskich, morowych chłopaków, a takich Amerykanie uwielbiają. A że trasom towarzyszyły też typowe rock'n'rollowe ekscesy. Czasem ktoś za dużo wypił, czasem ktoś coś zdemolował lub wdał się w bójkę. To tylko dodawało wiarygodności ich wizerunkowi. Chociaż na pewno daleko im było do reputacji takich chociażby Lynyrd Skynyrd. Takim zawadiaką był zwłaszcza Paul Rodgers, który czarował swym pięknym głosem, ale potrafił też nieźle przywalić z piąchy. Rodgers już w czasach Free dał się poznać jako ostry zawodnik, który nie bał się konfrontacji siłowej i był wystawiany przez zespół we wszystkich sytuacjach konfliktowych. Na przykład, gdy trzeba było się domagać pieniędzy za koncert czy kłócić o warunki jakiejś umowy. W Bad Company sprawy organizacyjne i finansowe nie zaprzątały mu głowy, ale jego gorący temperament dawał nieraz znać o sobie. Paul chętnie wdawał się w bójki, a ich skutki musieli potem tuszować współpracownicy Granta na różne sposoby, najczęściej smarując osobom poszkodowanym. Jest takie powiedzenie, że na napisanie swojego pierwszego albumu masz całe życie, na drugi jakieś 6 miesięcy. Bad Company też nie zasypiali gruszek w popiele, zresztą i tak by im nie pozwolono. Ze Stanów wrócili do rodzimej Brytanii, by jeszcze we wrześniu odbyć sesję do drugiego albumu, a potem pojechać w dłuższe tournée po wyspach. Oczywiście po sukcesie Can't Get Enough
zaczęły się klasyczne naciski wytwórni. Dawajcie kolejny przebój. Zupełnie jakby muzycy trzymali je w pudełku pod łóżkiem i tylko czekali na sygnał, żeby je wyciągnąć. Na tym etapie pomysłów na szczęście jeszcze nie brakowało, o czym słuchacze mieli się przekonać już wkrótce. Grupa ulokowała się w ponoć również nawiedzonym Clearwell Castle, XVII-wiecznym gmachu w rejonie Forest of Dean, gdzie wcześniej pracowali m.in. The Purple. Wciąż rozgrzani po amerykańskiej trasie muzycy niemal z marszu zaczęli nagrywać drugi krążek, Straight Shooter, który z kolei jest ulubionym albumem Micka Ralphsa. Płyta to przede wszystkim 3 ogromne przeboje. Zaczyna się według sprawdzonej recepty od chwytliwego, dynamicznego Good Lovin' Gone Bad autorstwa gitarzysty. Kapitalny riff, do tego elegancko sunący basik i jak zawsze oszczędna, ale wbita w punkt perkusja Kirka oraz zadziorny śpiew Rogersa, murowany hicior, który dotarł do top 40, czyli top 40 zarówno w Stanach, jak i na Wyspach. Ale zespół nie odpuszcza. Zaraz po nim mamy jeszcze większy przebój, który na liście Billboard dotarł do pozycji 10. Feel Like Making Love. No, to jest jak dla mnie jeden z tych numerów, który wchodzi do głowy od pierwszego odsłuchania i już jej nie opuszcza. To wszystko się cudownie zgadza. Spokojniejsza zwrotka z chwytliwą linią wokalu i pięknie uzupełniającymi ją harmoniami, czadowy, hard rockowy refren wprost stworzony do śpiewania na koncertach z publiką i tłusta solóweczka Micka Ralphsa w końcówce. Co ciekawe, piosenka powstała w wyniku połączenia 2 niezależnych muzycznych tematów. Paul miał wstęp i zwrotkę w stylu, no taką może nieco country, ale czuł, że czegoś mu brakuje. Wtedy Mick wyskoczył z tym rewelacyjnym, ciężkim riffem pod refren i wszystko zażarło idealnie. Trzecim evergreenem jest najdłuższy na płycie numer półakustyczny Shooting Star, czyli Spadająca Gwiazda. Znowu z mocniejszym refrenem, solówką Micka Ralphsa w długiej końcówce oraz chwytliwym na na na, od którego trudno się uwolnić, a które oczywiście świetnie sprawdzało się na koncertach. Chociaż nigdy nie wydany na singlu, jako singiel, zdobył ogromną popularność, a na Straight Shooter wyróżnia się może nawet bardziej niż oba hity i może nawet bardziej nie zapada w pamięć. Duża w tym zasługa odmiennej tematyki. W przeciwieństwie do 90% piosenek z katalogu Bad Company, kawałek stworzony przez Rogersa tym razem nie traktuje o dziewczynie, o próbie zdobycia dziewczyny albo o rozstaniu z dziewczyną, tylko o smutnym losie gwiazdy rock'n'rolla. Myśli wszystkich, zwłaszcza po śmierci Paula Kossofa, kierowały się oczywiście na postać gitarzysty Free, ale nie on był główną inspiracją do napisania tekstu. Rogersa zainspirował los innych gwiazd, które na krótko rozbłysły na rockowym firmamencie, by szybko zgasnąć, takich jak Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin czy Jim Morrison. Koss w momencie powstania piosenki jeszcze żył, aczkolwiek jego stan i autodestrukcyjne ciągoty pozwalały przewidzieć tragiczny koniec. Po jego odejściu utwór w naturalny sposób kojarzył się z jego osobą. Warto dodać, że o śmierci Paula Kossofa 19 marca 1976 roku pierwszy od Petera Granta dowiedział się Simon Kirk i nie przekazał tej wiadomości Rogersowi. Bad Company byli akurat w trasie, mieli przed sobą kilka ważnych koncertów, jeden po drugim, a perkusista wiedział, że blisko związany z Kossem wokalista na pewno bardzo przeżyje te tragiczne wieści i być może położy lub odwoła zaplanowane koncerty, więc Kirk postanowił, że powie Rogersowi o wszystkim dopiero za kilka dni. I jak wspomina, była to chyba najtrudniejsza decyzja, jaką musiał podjąć. Bez smartfonów, internetu i wszechobecnych social mediów sprawę udało się utrzymać przez kilka dni w tajemnicy, ale jeszcze tego samego wieczoru wściekły z niemocy i rozpaczy Simon zdemolował doszczętnie pokój hotelowy. Poza tą trójką wspaniałych, na krążku znalazły się 2 kompozycje perkusisty. Weep No More, blues rockowe, ciekawie wykorzystujące smyczki zaaranżowane przez Jimmy'ego Horowica oraz Anna, pierwotnie nagrana na albumie Kossoff Kirk Tetsu Rabbit i wówczas śpiewana przez autora. Fakt, że teraz za wokal odpowiadał Rogers, odnotować wypada oczywiście na plus. Natomiast sam utwór jest po prostu przyjemną balladą, niczym się specjalnie nie wyróżniającą. Z tych 2 zdecydowanie ciekawszym jest Weep No More. Spółka Ralphs-Rogers, obok wyśmienitego Feel Like Making Love, dostarczyła jeszcze dynamiczne, hard rockowe Deal with the Preacher i Wildfire Woman. Przy czym musimy pamiętać, że nie mówimy tu o hard rockowym ciężarze w stylu Led Zeppelin, Deep Purple czy na przykład Budgie. Zamykający płytę długi, spokojniejszy Call on Me wyszedł z kolei spod ręki Rogersa i jest okazją dla Micka Ralphsa, by pokazać się jako utalentowany gitarzysta solowy, nie tylko dostarczyciel świetnych riffów. Album wydano 28 marca w Zjednoczonym Królestwie i 12 kwietnia w Stanach. I w obu krajach dotarł na listach równie wysoko, do 3. miejsca. W USA w ciągu miesiąca zyskał status złotej płyty po sprzedaży
500 tysięcy sztuk, a ostatecznie dorobił się potrójnej platyny. Nic dziwnego, że w tej sytuacji bilety na koncerty w Ameryce sprzedawały się lepiej niż pączki z Biedronki w Tłusty Czwartek. Dość powiedzieć, że już podczas drugiej trasy po Stanach Bad Company wyprzedawali wszystkie miejsca w obiektach, w których przed nimi grali Zeppelini, Stonesi czy The Who. Dla przykładu, bilety do nowojorskiej Madison Square Garden rozeszły się w mgnieniu oka, a mówimy o liczbie 20 tysięcy. Wraz z sukcesem przyszedł też cały blichtr i splendor rock'n'rollowego życia na szczycie. Muzycy podróżowali prywatnym odrzutowcem, mieszkali w najlepszych hotelach, występowali na największych scenach, a kasy, kobiet i kokainy mieli zawsze pod dostatkiem. Jak przyznaje Mick Ralphs, z początku było to nawet trochę przytłaczające, ale człowiek się szybko przyzwyczaja. Poza tym nie traktowali tego jako stanu stałego, bardziej jako chwilę, którą się trzeba cieszyć, nim przeminie. Chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę. Zresztą, gdy przez lata nie stać się na wiele rzeczy, a potem nagle srasz forsą, łatwo można się pogubić. Zarabiali kupę szmalu, ale mnóstwo też wydawali na nowe domy, samochody. Gitarzysta przyznaje, że w pewnym momencie zorientował się, że posiada 75 aut. Nawet jak na maniaka motoryzacji było to całkiem sporo. Ale jak sam przyznaje, skoro było mnie stać, robiłem sam sobie prezenty. Simon Kirke uważa, że 3 pierwsze lata w Bad Company były najszczęśliwszymi w jego życiu. Forsy jak lodu, sława i niesłabnąca popularność, do tego świetne albumy na koncie i wyprzedane koncerty, na których wypadali rewelacyjnie. Ale jak zawsze wszystko ma swoją cenę. Jak w przypadku wielu innych zespołów, swoje żniwo z czasem zaczęły zbierać nałogi, przemęczenie i ciągłe ciśnienie. Jak wielu przed nimi i wielu po nich wpadli w pułapkę zaklętego koła. Płyta, trasa, płyta, trasa. W dodatku wytwórnia i publika oczekiwały kolejnych hitów, a pomysły i siły twórcze powoli się wyczerpywały i nawet kokaina nie mogła pomóc. Zresztą nie wszyscy jej potrzebowali. Perkusista podkreśla, że Paul Rodgers skończył z dragami w 76, ale reszta bynajmniej. W tym okresie Bad Company stali się też uchodźcami podatkowymi. Ten los wybrało zresztą więcej brytyjskich wykonawców. Stonesi zrobili to już kilka lat wcześniej. Potem w ich ślady poszli m.in. Rod Stewart, Jethro Tull, Mark Bolan, Ringo Starr i Led Zeppelin. A skoro ci ostatni, to za namową Granta Bad Company również uciekli z kraju, przenosząc się do Malibu w Kalifornii. Dlaczego? Z powodu złodziejskich podatków, jakie utrzymywał rząd brytyjski. W 1975 roku podstawowy podatek wynosił 35% dochodu, ale po przekroczeniu progu 20 tysięcy funtów podatek wzrastał do 83%. Jak łatwo się domyślić, gwiazdy rocka bez problemu przekraczały bezpieczny próg, a co za tym idzie, musiały oddawać państwu lwią część swoich zarobków. Oczywiście nie wszystkim się to podobało, stąd masowa emigracja podatkowa wielu brytyjskich rockmenów. No i chociaż mogło to wyglądać po prostu na długie wakacje, w rzeczywistości rodziło dalsze frustracje. Muzycy tak naprawdę rezygnowali ze swych rodzinnych domów, ostatniego łącznika z normalnym życiem, ostatniego symbolu bezpieczeństwa i stabilizacji, nawet jeżeli wyjeżdżali z rodziną. Jasne, z perspektywy siedzenia w kapciach przed monitorem może nam się wydawać, o co tyle hałasu. Mieli wszystkiego pod dostatkiem, żyli jak królowie, na co tu narzekać. No, rzecz w tym, że tempo, w jakim żyli, było wyniszczające. Pomijając już zmęczenie wynikające z imprezowego stylu życia, to mamy tak naprawdę ciągły kierat tras koncertowych lub pracy w studiu pod nieustanną presją, by kolejny album przebił poprzedni albo przynajmniej mu dorównał. A życie w trasie to też wcale nie jest taka sielanka, jakby się mogło wydawać. To bez względu na status gwiazdy. Jasne, no wtedy jest się wożonym limuzynami, lata się prywatnym odrzutowcem, nocuje w eleganckich hotelach, ale po którymś koncercie z kolei wszystkie miasta i wszystkie hotele zaczynają się zlewać i przypominać jedno. I to samo miejsce. Pokój wciąż jest tylko tymczasowym miejscem zamieszkania, nigdy twoim własnym. Mieszkasz cały czas na walizkach. Jest często w pośpiechu i nie zawsze najzdrowiej. Mnóstwo czasu spędzasz czekając. Na zameldowanie, wymeldowanie, na limuzyny, samolot, na transfer na lotnisko lub z lotniska, na transfer na koncert i z koncertu, na wyjście na próbę, na wyjście na scenę, albo na moment, kiedy będzie można wrócić do hotelu. Zwykle nie masz czasu na zwiedzanie miast, w których grasz, więc z kolejnych światowych metropolii znasz tylko hol lotniska, hotel i salę koncertową. I tak w kółko. W dodatku tygodniami lub miesiącami nie widzisz własnej rodziny, a pieniędzmi często nawet nie masz czasu się nacieszyć. I tak jak w każdej innej robocie zaczynają się syndromy wypalenia albo pojawia się paląca potrzeba odpoczynku, zmiany naprawdę długich wakacji. No tylko jeśli jesteś kurą znoszącą złote jajka,
to nie zawsze tak łatwo pójść na urlop. Oczywiście można powiedzieć, że demonizuję i przesadzam, no tylko jeśli faktycznie, no to skąd te wszystkie kryzysy psychiczne, załamania, demolowanie pokoi, awantury, ucieczki w nałogi, rozpadające się kapele, czy nawet samobójstwa? No, ja nie chcę przez to powiedzieć, że biedne gwiazdy rocka mają gorzej od człowieka z najniższą krajową czy emeryta, trudno wiążącego koniec końcem. No nie, absolutnie, że nie. Chodzi mi tylko o to, żeby zrozumieć, skąd brały się i biorą te różne problemy i dramaty w tym, wydawałoby się, raju. Trzeci album grupy, Run with the Pack, nagrany ponownie we wrześniu tyleże 1975, tym razem we francuskiej Prowansji, wciąż mógł być powodem do zadowolenia. Jak jego poprzednicy przynosił solidną porcję hard lub blues rockowych kawałków i spokojniejszych ballad, ułożonych w zasadzie naprzemiennie. Wśród tych pierwszych wyróżniało się otwierający album rytmicznie kroczące do przodu Live for the Music oraz dynamiczne Honey Child, wydane na drugim singlu, który doszedł jednak tylko do 59 miejsca w USA. Lepiej poradził sobie Young Blood, cover zespołu The Coasters, zajmując miejsce 20. Aczkolwiek dla mnie akurat to jest utwór, który na płycie lubię najmniej i nie bardzo wiem, czemu po niego sięgnęli. Być może z braku własnego materiału. Biorąc pod uwagę, że dużą popularność w stacjach radiowych zdobyło niewydane na singlu, a spokojniejsze z chwytliwym refrenem Silver, Blue and Gold, może ono byłoby lepszym kandydatem na przebój. W ogóle na tym albumie te łagodniejsze numery bardzo do mnie przemawiają. Uwielbiam zarówno Simple Man, przy czym nie mylić tej piosenki z tą od Lynyrd Skynyrd, jak i Love Me Somebody czy Do Right by Your Woman. Zaś szczególne wrażenie robi na mnie podniosły, kończący płytę Fade Away. Ale i tak najwspanialszym, jak dla mnie, numerem jest Running with the Pack, zaczynający się bardzo żywiołowo, by potem zwolnić w doskonałym refrenie, od razu przywołującym na myśl Bad Company z debiutu. Ta przeplatanka kończy się mniej więcej w połowie utworu, po solówce. I od tego momentu zaczyna się to, co moim zdaniem jest w tym numerze najfajniejsze i najmocniejsze. Wracamy do refrenu i oto pojawiają się genialnie zaaranżowane przez Jimmy'ego Horowica smyczki oraz pianino Rogersa, które rozwijają się powoli, stopniując napięcie aż do pięknej, dramatycznej kody i wyciszenia. Dla mnie majstersztyk, naprawdę cudo. Płyta ukazała się na rynku na początku 1976. Jako trzecia z rzędu ukryła się w Ameryce platyną za sprzedany 1 000 000 egzemplarzy, docierając do 5. miejsca na liście Billboard 200. W Wielkiej Brytanii wskoczyła o oczko wyżej na 4., ale sprzedaż była nieporównywalnie mniejsza, zaledwie 100 000 sztuk, co i tak wystarczyło do miana złotej płyty na tamtejszym rynku. Run with the Pack odkryło też jednak niezbyt wygodną prawdę. Widać było, że zespół nagrywa płyty niebezpiecznie bliźniaczo podobne do siebie. Owszem, wciąż były na nich świetne numery, ale widać było też, że muzycy trzymają się może zbyt kurczowo, raz sprawdzonej formuły. Okej, to nie był zespół, który eksperymentował, ale z perspektywy czasu kolejne wydawnictwa zdawały się przypominać klony poprzedników, tylko że coraz mniej efektowne. Koncerty sprzedawały się w dalszym ciągu wyśmienicie, przy czym lista występów wskazuje wyraźnie skupienie na Nowym Świecie. Na 59 koncertów zagranych w roku 1976 aż 49 przypadło na Amerykę Północną. Wprawdzie zespół miał zaplanowaną na kwiecień trasę promującą nowy album w Anglii i to w połączeniu z Backstreet Crawler, nową kapelą Paula Kossofa, która miała wiosną wypuścić swój drugi album Second Street. No ale niestety plany te pokrzyżowała śmierć Kossa. A Bad Company i tak woleli skupić się na amerykańskim rynku, więc z trasy ostatecznie nic nie wyszło. Zresztą trudno byłoby rodzimej Anglii konkurować ze splendorem, jakim otoczeni byli w na nowo podbitej kolonii. Dość wspomnieć koncert z 16 maja 1976 roku w LA Forum dla 20 000 osób z Kansas w roli supportu, na który zespół został przewieziony z Beverly Hills 12 limuzynami pod eskortą policji. Koncert oglądali m.in. starsi koledzy z wytwórni Jimmy Page i Robert Plant, który zwierzył się jednemu z dziennikarzy, że życzy Bad Company jak najlepiej, ale jest też cholernie zazdrosny. Zazdrość brała się też na pewno z głodu występów, bo Plant wciąż dochodził do formy po wypadku samochodowym z zeszłego roku. Ostatecznie zew rock'n'rolla okazał się silniejszy i Page z Plantem dołączyli do Bad Company na 4-utworowy bis. No, czyż mogło być lepsze potwierdzenie pozycji, jaką zajmował Rogers ze swoją bandą? A jednak wkrótce potem zmęczenie i wypalenie zaczęły dawać o sobie znać. Konkretniej, gdy po zakończeniu amerykańskiej trasy udali się latem 1976 do Francji, by nagrywać 4. płytę, Burning Sky. Zespół panikował,
bo wprawdzie mieli zarezerwowane studio, natomiast brakowało pomysłów na nowe numery. Z pomocą przyszedł nieoceniony Peter Grant, wykręcając numer Davida Bowie, który siedział w tymże studiu i miał wkrótce skończyć. Grant w przyjacielskiej pogawędce wyjaśnił Bowiemu, że spokojnie, może sobie jeszcze pracować, im się nie spieszy, mogą wejść do studia za kilka tygodni. Bowie się ucieszył, a menadżer kupił tym samym kapeli drogocenny czas, który mogli poświęcić na wymyślanie materiału, co było rozwiązaniem tańszym niż robienie tego za ciężkie pieniądze w studiu nagraniowym. Tylko co z tego, skoro pomysły nie przychodziły, a jak przychodziły, to średnie. W dodatku na Wyspach królował punk, dla którego przedstawicieli zespoły pokroju Bad Company reprezentowały wszystko, co w przemyśle muzycznym najgorsze. Muzycy z dnia na dzień poczuli się oderwani od rzeczywistości i tracili punkt oparcia. Wprawdzie w Ameryce, która zawsze była ich głównym celem, punk nie zdobył takiej popularności, ale ich pozycja we własnym kraju oraz wiara we własne siły zostały nadwyrężone. Z tego wszystkiego urodziła się płyta jak do tej pory najsłabsza w dorobku Bad Company. I tego zdania byli recenzenci, słuchacze, a po latach i sami muzycy. Czy faktycznie jest tak słabo? No, zaczyna się świetnie, bo odgłos grzmotu i hipnotyczny bas Boza Barrela w tym numerze tytułowym, od którego startujemy, wprowadzają naprawdę niezły klimat. Utrzymany przez jak zawsze nienaganny wokal Rogersa. Tylko czy to był materiał na singiel? Zespół stwierdził, że tak, ale publiczność uważała najwyraźniej inaczej, bo w Ameryce zatrzymał się na miejscu 78. Dalej mamy spokojne, bardzo przyjemne Morning Sun i Like Water, które Rogers wygrzebał jeszcze z czasów Peace. Przydzielone żywszym, też fajnym Living You. A potem mamy totalny niewypał, na szczęście trwający tylko minutę z hakiem. To Nabzak, cover, o ile można w ogóle użyć tego słowa, popularnej piosenki, niemieckiej, nawet z elementami jodłowania. Po co oni tam to wsadzili, nie mam pojęcia. Jeśli dla żartu, to sorry, ale wyszedł co najwyżej suchar. Sytuację ratuje skoczne Everything I Need z bardzo fajnym riffem i przede wszystkim genialnym wykonaniem Rogersa w zwrotce. Ja przynajmniej je strasznie uwielbiam. Utwór, moim zdaniem, słusznie wydany na singlu, ale na listach przepadł. Być może z powodu beznadziejnego środka, bo to jest też świetny przykład, jak można piosenkę spieprzyć. Sorry, ale nieco za połową numeru mamy tak zwany mostek, w którym nagle wszystko zwalnia, a Rogers recytuje kilka wersów, zaczynając od słów: kochanie, kiedy napisałaś ten list, Jezus, nagle robi się tak badziewnie i tandetnie, że nie mam pytań. No po prostu zepsuli piosenkę, która byłaby jedną z moich ulubionych. No nie daruję! Na drugiej stronie longplaya na 6 piosenek o dziwo jest tylko jedna spokojna. Peace of Mind, autorstwa Kirka. Znowu zaczynająca się jakimś badziewiastym mówionym wstępem, ale na szczęście cała reszta utworu wypada lepiej. Z tych mocniejszych kompozycji fajnie prezentuje się Heartbeat i Too Bad z takim mięsistym riffem Ralphsa. Zdecydowanie na plus można im też policzyć Passing Time, w którym Ray wiedzie pianino, na którym gra Rogers. Z kolei kończące płytę Master of Ceremony, będące takim bardziej luźniejszym dżemem niż prawdziwą piosenką, można oceniać różnie. Mi się podoba. Razem z rytmem i motywem basu zbliżonymi do początku płyty stanowi taką klimatyczną klamrę całego albumu. Ale może też wywoływać u słuchaczy konsternację na zasadzie, po co oni to nagrali, co to ma być. Podobnie konsternację mogła wywołać okładka albumu. Generalnie zamysł był fajny, bo stanowiła nawiązanie do plakatu reklamującego słynny western Sama Peckinpaha Dzika Banda, co dobrze korespondowało z nazwą kapeli i westernowym tropem z albumu debiutanckiego. Tylko ten Rogers w japońskiej kurtce happy i opasce na głowie wyglądający, sorry, ale jak Karate Kid. Zakładam, że było to jakieś nawiązanie do faktu, że wokalista jest adeptem sztuk walki i ma czarny pas drugiego stopnia w karate. Ale jak dla mnie, no to wygląda po prostu śmiesznie albo głupawo. Jak wspomina Rogers, Grantowi też się nie podobało. Nie wiem, czy okładka miała jakiś wpływ na sprzedaż albumu, ale krążek, wydany dopiero w marcu 1977, odnotował najsłabsze jak dotąd wyniki. Oba single w zasadzie przepadły, a album dotarł do 15 miejsca w Stanach i 17 na Wyspach, co było słabe jak na standardy Bad Company, bo wiele innych kapel zabiłoby za takie lokaty. Wkrótce potem zespół zagrał 3 rozgrzewkowe koncerty w Niemczech, a następnie ruszył w długie tournée po USA, grając 43 koncerty i w przerwie zaliczając tylko 1 w ojczyźnie. A potem zrobili sobie dłuższą przerwę, do studia wracając dopiero latem 1978. Przerwa najwyraźniej dobrze im zrobiła, bo wynik sesji odbytych w Bridge Farm Studios w hrabstwie Surrey, a zatem na powrót w rodzinnych stronach spotkał się z zdecydowanie lepszym przyjęciem niż poprzednia płyta.
Longplay nazwano Desolation Angels od tytułu książki Jacka Kerouaka, słynnego pisarza z pokolenia beatników, a zaczynało się od największego od dłuższego czasu przeboju Bad Company Rock and Roll Fantasy. Numer napędzany przez zwartą sekcję rytmiczną brzmiał wówczas z pewnością nowocześnie. Dzisiaj te dźwięki syntezatorów rodem z Sex Missy czy Pana Kreksa w kosmosie mogą nieco śmieszyć, ale całość i tak wypada elegancko. Publice też się spodobał, w Stanach dotarł do miejsca 13 i chociaż nie była to najwyższa pozycja, jaką osiągnął singlowy numer Bad Company, został najlepiej się sprzedającym. Dalej jest równie dobrze. Akustyczne Crazy Circles wypadają świeżo i bujają jak należy. Ostrzejsze rytmiczne Gone, 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 pierwszy autorski numer Bozza Barrela w dorobku zespołu, niesie chwacko do chwytliwego refrenu, a Evil Wind podkręca tempo zadziornym riffem. Spokojniej robi się w ładnym Early in the Morning, który przypomina mi piosenki komponowane przez Rogersa jeszcze w czasach Free. W Lonely for Your Love zespół przypomniał sobie chyba rytm w klimacie Can't Get Enough, aczkolwiek jak dla mnie ciekawiej od niego robi się w O Atlanta z udziałem harmoniki. W końcówce płyta wypada nieco blado. Take the Time i She Brings Me Love. Do tego się zawsze dobrze słucha dla samego wokalu Rogersa, ale nie ma w nich jakichś wyjątkowych smaczków. Ciekawiej już wypada rozdzielające je dynamiczne Rhythm Machine. Ale mimo to jako całość płyta broni się bardzo dobrze i równie udane były jej osiągnięcia na listach, gdy wreszcie ją wydano w marcu 1979. W Wielkiej Brytanii zajęła miejsce 10, w Stanach 3, okrywając się ostatecznie dwukrotnie platyną. Nie ma się co dziwić, że z takimi wynikami grupa ruszyła wiosną i latem na intensywne tournée, przypominając sobie przy okazji o fanach na Wyspach, gdzie wystąpili 17 razy, by następnie przenieść się do Ameryki na dalsze 54 koncerty. Jak się później okazało, na wiele lat ostatnie w tym składzie. Ale zanim się okazało, znowu zrobili sobie przerwę. Wpływ na to miały z pewnością czarne chmury, jakie zebrały się nie tylko nad zespołem, ale nad całą wytwórnią Swansong. 25 września 1980 roku zmarł nieoczekiwanie perkusista Led Zeppelin John Bonham, a zespół, niechętny do kontynuowania bez niego, zakończył działalność. Oznaczało to, że zniknął główny powód istnienia Swansong, a Peter Grant stracił serce do dalszej zabawy menadżera. Bez spoiwa, jakie stanowił, Bad Company zaczęło się sypać. Po ponad 7 intensywnych latach pojawiły się tarcia wewnątrz kapeli. Paul i Boss przestali się dogadywać, doszło nawet do bójki na pięści. Kłótnia wynikła podczas sesji do ostatniego albumu nagranego przez oryginalny, a dla wielu fanów jedyny słuszny skład. Longplay, nazwany Rough Diamonds, nagrywano w marcu i kwietniu 1981, znowu w Ridge Farm Studios w Surrey, całkiem niedaleko ówczesnej posiadłości Rogersa. Teoretycznie było to plusem. W rzeczywistości zaważyło na postępującej izolacji wokalisty od reszty muzyków, którzy na czas sesji zamieszkali na terenie obiektu. Sprawy nie ułatwiał fakt, że Rogers był czysty, reszta grupy po staremu raczyła się do woli kokainą, jednocześnie popadając w paranoję i na przykład kryjąc się z tym przed Paulem niczym uczniaki przed nauczycielem. Dodatkowo, zdaniem Rogersa, Mick nie przynosił wystarczająco dobrych pomysłów, a czasem wysiłkiem ponad miarę była sama próba zmobilizowania całej trójki do jakiegoś sensownego działania. Efektem tych takich wymęczonych sesji był najgorzej sprzedający się w dotychczasowej historii album Bad Company, zawierający też zdecydowanie najsłabszy materiał. Zaczynał się obiecująco, intrygującym, klimatycznym Electric Land, notabene najdłuższym numerem na płycie. Był to też jedyny singiel z płyty, który jednak za dużo nie zwojował, zatrzymał się na miejscu 74. Niestety, pary i pomysłów, w moim przynajmniej odczuciu, starczyło jeszcze tylko na dwa wyróżniające się numery: Untie the Knot i Painted Face. Poza nimi było dość niemrawo. Oczywiście to nie tak, że zespół przygotował poza tym 7 gównianych piosenek. Nie, one są zupełnie przyzwoite. Problem tylko w tym, że niczym szczególnym nie urzekają. Niewiele zostaje w głowie po przesłuchaniu całego albumu. To przekonanie potwierdzały w większości kiepskie recenzje oraz wyniki sprzedaży, gdy płytę wydano wreszcie w sierpniu 1982. Album dotarł do 15 miejsca w Anglii, co było jeszcze do przełknięcia, i do 26 miejsca w Stanach, co było odbierane w kategoriach porażki. Wokalistę utwierdziło to tylko w podjętej decyzji. Ogłosił swoje odejście z zespołu. Jak sam wspomina, miał w tym okresie w życiu zupełnie inne priorytety. Miał rodzinę, miał dzieciaki, które trzeba było zawieźć czy odebrać ze szkoły, i interesowało go to bardziej niż przesiadywanie z ćpunami, którzy w jego odczuciu
nie przykładali się za bardzo do swojej roboty. Był zwyczajnie zmęczony, sfrustrowany i miał tego serdecznie dość. Reszta zgodziła się z jego decyzją i zespół w zasadzie przestał istnieć. Mick Ralls patrzy na to, jak wspomina, filozoficznie. Cały czas zdawał sobie sprawę, że to musi się kiedyś skończyć, no i wreszcie do tego doszło. Z perspektywy czasu gitarzysta przyznawał też, że skończyli w odpowiednim momencie, zanim komuś stało się coś złego. Po odejściu z Bad Company Rodgers zajął się głównie działalnością solową, ale znalazł też czas na wspólny projekt z Jimmym Page'em z Led Zeppelin pod szyldem The Firm. Tymczasem reszta składu po 4-letniej przerwie wróciła na scenę pod nazwą Bad Company, tyle że z nowym wokalistą. Zaczęło się od tego, że Ralls i Kirk chcieli znów razem pograć, czego, jak Simon wspomina, przynajmniej on desperacko potrzebował, żeby wyjść z picia i ćpania, w które wpadł po uszy. Według perkusisty ten czas bezrobocia był najgorszym w jego życiu, był totalnie rozwalony. Ostatecznie wylądował na odwyku, pierwszym z 5, jakie przeszedł. Ponieważ wytwórnia Swansong przestała zajmować się nowymi wydawnictwami, muzycy podpadali bezpośrednio pod Atlantic Records, a jej szef, Ahmet Ertegun, naciskał, by reaktywować Bad Company, nawet bez Rodgersa. No, z pewnością w grę wchodziła łatwa forsa i utarta ścieżka pod znaną marką. I muzycy ostatecznie na to przystali, dostając od Paula zgodę na dalsze używanie nazwy. Skład uzupełnił Brian Hall, znany ze współpracy z Tedem Nugentem na wokalu, oraz Boz Barrel na basie, który jednak szybko zrezygnował, widząc, w jakim kierunku zmierza nowo komponowana muzyka i decydując, że woli pograć w zespole jazzowym. Szczerze, trochę mu się nie dziwię, bo wcielenia Bad Company bez Paula Rodgersa zupełnie mnie nie przekonują. Nazwijcie mnie twardogłowym, ale akurat w tym temacie jestem zdania, że Bad Company jest tylko jedno, z Rodgersem za mikrofonem. A ponieważ podstawową zasadą muzycznego subiektywu jest opowiadać o tym, co mnie kręci, wybaczcie, ale resztę historii przedstawiam w telegraficznym skrócie, głównie z kronikarskiego obowiązku, chociaż są w niej jeszcze smaczki dla fanów oryginalnego składu. Z Brianem Howe zespół nagrał na przestrzeni 6 lat aż 4 albumy. Fame and Fortune w 1986, Dangerous Age w 1988, Holy Water w 1990 i Here Comes Trouble w 1992. Czemu one do mnie nie trafiają? No, nie chodzi o samą zmianę wokalisty, bo przecież takie rewolucje zdarzały się i w zespołach, gdzie mi to specjalnie nie przeszkadza. No, choćby można wspomnieć AC/DC. A Howe przecież śpiewać potrafił i to bardzo dobrze. Problem w tym, że zmieniła się stylistyka zespołu, który upodobnił się nie tylko produkcyjnie, ale i repertuarowo do typowej amerykańskiej muzyki radiowej z tego okresu, 80s, serwowanej przez zespoły pokroju Foreigner. Jeśli ktoś gustuje w takim roku, to płyty drugiego Bad Company powinny mu się spodobać, bo na nich wszystko się zgadza, co więcej zawierają sporo hiciorów. W końcu Dangerous Age dostarczyło 3 przebojów, a Holy Water aż 5, ukrywając się do tego platyną. Po prostu ja mam z nimi problem, bo nie przepadam za takim właśnie 80sowym brzmieniem, jakiemu hodowały wówczas takie zespoły, a same piosenki są w moim przekonaniu generyczne. Zresztą nie tylko ja mam z tym problem, bo na przykład Simon Kirk po latach stwierdził, że żałuje tego okresu i że zaangażowanie Howe'a to była, no, może nie Howe'a, ale pochopna decyzja. Oczywiście sprzedali miliony albumów, zdobyli rzesze nowych fanów i zagrali świetne trasy, ale to jednak nieco zszargało ich reputację. Patrząc z dystansu, Kirk mówi, że drugi raz by tego nie zrobił. I można go zrozumieć tym bardziej, że stosunki w kapeli po dołączeniu Howe'a szybko się popsuły. Nowy wokalista był zdaniem Simona chyba nieco zazdrosny o Rodgersa i starał się mocno, by zespół przerobić na swoją modłę. Mimo krótszego stażu stał się szybko tyranem i zagarnął poletko kompozytorskie głównie dla siebie i swoich popleczników. Gdy wreszcie odszedł, lub według wersji Kirka został poproszony o odejście, reszta odetchnęła z ulgą. Po jakimś czasie Mick z Simonem postanowili spróbować raz jeszcze, tym razem do współpracy zapraszając Roberta Harta. Nagrali z nim 2 albumy, Company of Strangers w 1995 i Stories Told and Untold rok później. Jeśli ktoś ma ochotę skosztować tych późniejszych wcieleń Bad Company, a jednocześnie nie lubuje się w latach 80., to mogę mu z czystym sumieniem polecić pierwszą z nich. Zdecydowanie Hartowi bliżej manierą i brzmieniem do Rodgersa, a sama muzyka wróciła na dawne tory. Jest dużo bardziej blues i hard rockowo. Jeśli jednak komuś marzą się nowe nagrania w oryginalnym składzie, to powinien przede wszystkim sięgnąć po wydaną w 1998 dwupłytową The Original Bad Company Anthology, na której obok klasyków i kilku kompozycji niepublikowanych lub słabo dostępnych znaleźć można aż 4
nowe kawałki nagrane przez Rogersa, Ralpha, Kirka i Barrella. Jakim cudem? Otóż, gdy po latach zrodził się plan wydania takiej składanki, panowie spotkali się, by ustalić wszelkie detale i w trakcie rozmów Paul Rodgers rzucił, że album powinien zawierać również nowe nagrania. Pozostali najwyraźniej nie mieli nic przeciwko i w ten sposób powstały 4 nowe kompozycje, z których 2, Hey Hey i Hammer of Love, stały się sporymi hitami. Co jednak najważniejsze, wyraźnie słychać w nich było powrót starego, dobrego Bad Company, co moim zdaniem potwierdza tezę nadrzędną, że jednak właściwym człowiekiem w tym zespole na wokalu jest Paul Rodgers. Zejście trwało jednak krótko. Odbyła się trasa promująca wydawnictwo i potem Boss Barrel powrócił do swoich jazzowych zainteresowań. Jak wspomina Kirk, powodem rozstania były też używki. Rodgers był od dawna czysty, Simon akurat skończył odwyk i widok Boza walącego wódkę z gwinta albo wciągającego kreski był dla niego co najmniej ciężkim doświadczeniem. Po zakończeniu tournée ich drogi się rozeszły i już nigdy nie zagrali w oryginalnym składzie. Co więcej, nie ma też na to żadnych szans w przyszłości, bo Barrel zmarł niespodziewanie na atak serca w 2006, zaś Mick Ralphs, od lat zmagający się z problemami zdrowotnymi, odszedł 23 czerwca 2025. Zanim do tego doszło, Bad Company zbierali się jeszcze nieraz na różne trasy koncertowe, niektóre udokumentowane nawet albumami live. Na jednym z nich, Merchants of Cool, znaleźć można chyba ostatnie nowe nagranie studyjne, świetny numer Joe Fabulous, choć szkoda, że zarejestrowany bez Micka Ralphsa. Gitarzysta zresztą w tym późniejszym okresie w składzie pojawiał się i znikał, głównie ze względu na problemy ze zdrowiem. Siłą napędową byli od czasu tego krótkiego reunion Rodgers i Kirk, którzy dobierali sobie najróżniejszych pomocników. Oni też doczekali wprowadzenia zespołu do Rock and Roll Hall of Fame, które odbyło się 8 listopada 2025. Co ciekawe, Rodgers wspomina, że propozycję dołączenia otrzymywał w przeszłości już ponoć kilkakrotnie i to od samego prezesa Atlantic Records i współzałożyciela Hall of Fame Ahmeta Ertegana, ale zawsze odmawiał, stwierdzając krótko: nie wydaje mi się, aby miejsce rock'n'rolla było w muzeum. No, tym razem wreszcie się zgodził. Być może ze względu na Micka Ralphsa. Gitarzysta wprawdzie ceremonii nie dożył, ale wiedział o niej i był z tego powodu bardzo szczęśliwy. No i myślę, że słusznie, bo przecież Bad Company za sprawą co najmniej 2 pierwszych albumów na trwałe zapisali się w historii rocka, a ich przeboje wciąż śmigają po falach radiowych, przynajmniej w Stanach. Bo wydaje mi się, że na przykład u nas nie są tak popularni, jak na to zasługują. Ciekaw jestem, co Wy o tym sądzicie. Odnoszę wrażenie, że o ile Free otoczone jest niemalże kultem, o tyle Bad Company traktowane jest tak po macoszemu. Bo oni grali takie proste, łatwe i przyjemne piosenki. No, nie wiem jak Wy, ale ja raz na jakiś czas mam potrzebę posłuchania właśnie takiej muzyki i wtedy Bad Company sprawdza się idealnie. Jeśli też tak miewacie, no to zachęcam do zapoznania się z ich twórczością, a zacząć możecie chociażby od playlisty przygotowanej tu na kanale Muzyczny Subiektyw. A teraz, jak zwykle, pięknie dziękuję za Wasz czas, Waszą uwagę. Zapraszam na kolejny epizod Muzycznego Subiektywu, który już niebawem. Oczywiście zachęcam do oglądania poprzednich i przypominam, jeśli się Wam podobało, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie. Na urządzeniach mobilnych można też podbijać filmy. W ten sposób kanał się rozwija. Jak zawsze zapraszam na fanpage Muzycznego Subiektywu, a jeśli ktoś chce wesprzeć rozwój kanału, no to będzie mi bardzo miło. Można to zrobić na stronie supi.pl od Patronite. Link znajdziecie w opisie odcinka i opisie kanału. Serdecznie dziękuję za wszelkie okazywane wsparcie i do zobaczenia niebawem.